Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Czuję się doceniony i zauważony. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Dzień dobry. Dziś kolejny film o poszukiwaniach. O poszukiwaniach niepokojących hałasów, stuków i puków w silniku BMW 1150. Wskażemy Wam trop, kolejne miejsce, w które powinniście zajrzeć, jeśli niepokoi Was stuk dochodzący z któregoś cylindra albo głowicy. Laski albo drążki popychaczy. To jedno i to samo. W starym modelu BMW konstrukcja troszkę nieudana, w kolejnym poprawiona. Mały element, który może narobić dużo hałasu. Dlaczego się psują? Jak zajrzeć? Jak zdiagnozować i jak wymienić? Wszystko jest proste, jak się wie. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Na warsztacie stoi BMW 1150 GS Adventure z 2003 roku. Motocykl jeździ długie dystanse i wraca na własnych kołach, co wcale nie oznacza, że nie dotykają go przypadłości charakterystyczne dla modelu BMW 1150. Można je usunąć, tylko gdzie ich szukać? Pokażemy Wam jedną z możliwości. Dźwięk, który słyszycie, to charakterystyczny stuk mogący pochodzić od lasek popychaczy. Zobaczycie, dlaczego tak się zdarza. Dźwięk możemy usłyszeć zarówno w lewym, jak i prawym cylindrze. Motocykl wyposażony jest w gmole firmy Het. Sprawdzimy przy okazji, czy da się zdjąć pokrywę cylindra, jedynie je luzując, bez demontażu gmoli. Niestety, brakuje kilku centymetrów. Musimy odkręcić resztę śrub i zdemontować gmolę.
Jedną z przyczyn hałasów może być nadmierny luz zaworowy. Nie zapomnijcie tego sprawdzić, zanim zaczniecie rozbierać resztę motocykla. Prawidłowy luz na zaworach wydechowych to 0,3 mm, zawory ssące 0,15. Pomiaru dokonujemy na zimnym silniku po ustawieniu tłoka w górnym martwym punkcie. Jak to prawidłowo zrobić, możecie zobaczyć w tym filmie. To są laski popychaczy przenoszące ruch z wałka rozrządu przez szklanki popychaczy na zawory. To jest laska popychacza nowego typu zaworów wydechowych. Po drugiej stronie pracuje jeszcze model starego typu. Żeby się do nich dostać, będziemy musieli rozebrać część układu, tak zwanej klawiatury. Zapamiętajcie położenie tej nakrętki. Powinna być przykręcona w odpowiedniej orientacji do głowicy. Demontujemy podporę dźwigienek zaworowych. Za chwilę zdemontujemy dźwigienkę zaworów ssących. Żeby wyjąć jej oś, musimy wykręcić tą śrubę. Ale nie tylko. Zobaczycie dlaczego. Niestety, oś dźwigienki opiera się na nakrętce szpilki głowicy. Musimy ją również odkręcić. To jest laska popychacza starego typu. Może być przyczyną niepokojących hałasów. Problemem mogą być te stalowe końcówki. Przy okazji zdemontujemy dźwigienkę zaworów wydechowych do kontroli. Szkoda nie wykorzystać takiej okazji. Tak wygląda laska popychacza nowego typu. Jeśli nie planujecie wymiany, zapamiętajcie położenie jej końców względem szklanki popychacza i dźwigienki zaworowej. To jest dźwigienka zaworowa po stronie wydechu i laska nowego typu. Tutaj starego i dźwigienka zaworów ssących. Podpora dźwigienek. Warto zwrócić uwagę na to miejsce. Bywa, że powstaje tu schodek, ślad wypracowania. Dlatego warto pomiar osiowy robić u góry dźwigienek. Będzie dokładniejszy.
warto przyjrzeć się naszym dźwigienkom, tak zwanym konikom. To jest miejsce współpracy z laską popychacza. W tym miejscu laska popychacza napiera na dźwigienkę. Tutaj mamy mały otworek. Zapewnia dostęp oleju. Powinien być drożny. Silnik pełen jest takich drobnych otworów. Dlatego tak ważna jest czystość wnętrza silnika. Przyglądamy się kamieniom śrub regulacyjnych. Nadmierny luz może utrudniać regulację luzu zaworowego. Te kwalifikujemy jako sprawne. Warto przyjrzeć się również tej powierzchni. Jakiekolwiek wgłębienie w tym miejscu w współpracy z trzonkiem zaworu dyskwalifikuje śrubę regulacyjną, ponieważ uniemożliwia prawidłową regulację luzu zaworowego. Śruby regulacyjne występują jako część zamienna. To jest powód naszych hałasów, albo może nim być laska starego typu. Problemem jest połączenie dwóch stopów metali, aluminium i utwardzonej stali, z jakiej wykonane są jej końce. Niestety rozszerzalność cieplna tych materiałów jest znacząco różna. W nowym modelu wyeliminowano ten problem. Jest cała ze stali. Dziś, zamawiając ten element do R1150, dostaniemy tylko taką jak ta, w jaką wyposażony jest R1200. Stare zostały wycofane. W poprzednim modelu laski problemem są luzujące się końcówki. Stalowa końcówka luzuje się w aluminiowej rurce. Ta laska, inaczej drążek popychacza, została wymontowana z motocykla, gdzie zdiagnozowano taką usterkę. Poluzowana końcówka była przyczyną niepokojących hałasów. Drugi koniec nie został poluzowany. To jest sprawny drążek popychacza bez luzów. Ale czy jeśli nie ma luzów, oznacza to całkowitą sprawność? To jest stara, niesprawna część z poluzowaną końcówką. Po podgrzaniu luz powiększa się i utwardzony koniec swobodnie porusza się w aluminiowej rurce.
Zobaczcie, jak działa mechanizm awarii laski popychacza. Ta strona jest pozornie sprawna. Podniesiemy teraz jej temperaturę. W silniku temperatura oleju oscyluje wokół 100 stopni Celsjusza. Najpierw powstaje niewielki luz. Potem, na skutek pracy, połączone elementy luzują się względem siebie. Wyciągnęliśmy ją trochę na siłę. W normalnych warunkach pracy takie siły nie występują. Zastępują je miliardy cykli pracy, otwierania i zamykania zaworów. Wadą tej konstrukcji jest połączenie materiałów o różnej rozszerzalności cieplnej. Wymyślono więc inną, lepszą konstrukcję, seryjnie montowaną od modelu 1200. Sprawdzimy, czy różnią się wagą. Bezwładność tych elementów w układzie rozrządu jest bardzo ważna. Różnica jest na tyle niewielka, że można ją pominąć. Wymienimy starą laskę popychacza na nowy model. W serwisie BMW można kupić już tylko ten nowy, usprawniony. Ta śruba trzyma oś dźwigienki i nie pozwala jej opaść ani obracać się. Trzeba ustawić ją odpowiednio względem otworu na śrubę. Śruby regulacyjne luzu zaworowego powinny zostać poluzowane.
Jedna z 3 śrub podpory dźwigienek jest krótsza. Zwróćcie uwagę, gdzie jest zamontowana. Nakrętki mocujące głowicę do cylindra powinny zostać zamontowane po uprzednim nasmarowaniu gwintu olejem. Ma to kluczowe znaczenie podczas dokręcania kluczem dynamometrycznym. Śruby podpory przykręcamy najpierw delikatnie, tak aby można było później nią poruszać z lekkim oporem. Prawidłowy luz w tym miejscu powinien się zawierać pomiędzy 0,05 a 0,4 mm. Wszystkie szczegóły dotyczące prawidłowej regulacji luzu osiowego dźwigienek i luzu zaworowego możecie zobaczyć w tym filmie na kanale Jarko Motocyklem. Teraz interesują nas te 4 śruby. Mamy już luźne 2. Poluzujemy pozostałe 2 i skorzystamy częściowo z procedury dokręcania głowicy z nową uszczelką. Teraz systemem krzyżowym dokręcimy każdą nakrętkę siłą 20 Nm. Następny krok to obrót każdej nakrętki o 90 stopni w prawo, również w systemie krzyżowym. Na potwierdzenie trafności wyboru procedury podpowiem tylko, że motocykl bez uszczerbku pokonał już ponad 40 000 kilometrów i dojechał m.in. do Dakaru, co mieliście okazję zobaczyć.
Teraz powtarzamy obrót każdej nakrętki o kolejne 90 stopni. Jeśli nie macie kątomierza, możecie zrobić to jak w filmie, odmierzając 90 stopni pewną ręką. Głowica jest na tyle mała, że nie powinno odbić się to na jej szczelności. Pozostało ustawić prawidłowy luz zaworowy. Tak jak w wielu innych tematach, znajdziecie pomoc i wszystkie szczegóły w filmie na kanale Jarko Motocyklem. Tym sposobem mamy wymienione drążki popychaczy na te pozbawione wad fabrycznych, ustawione luzy osiowe dźwigienek zaworowych i prawidłowy luz zaworowy. Jeśli przyczyną niepokojących hałasów były luźne końcówki drążków, będziecie mogli cieszyć się miłą dla ucha pracą silnika. Cieszymy się, że jesteście z nami i wspieracie nas kawą, komentarzami, lajkami i subskrypcjami. My w zamian pracujemy dla Was, używając czasem niekonwencjonalnych metod. Nie zapominajcie o nas, udostępniajcie i komentujcie filmy, a my będziemy pracować dla Was, szukając nowych dróg do usunięcia usterek, prezentując proste i bardziej skomplikowane czynności serwisowe, tak aby zabawa w Waszym garażu była łatwiejsza. Cześć!